Bluetooth mode. AUX mode. Cześć, witam Was w moim kolejnym filmiku. Dzisiaj na warsztat idzie mój soundbar, którego kupiłem do komputera. Urządzenie ma dużo gadżetów typu Bluetooth, odtwarzanie z kart SD, wbudowane radio. No niestety, te wszystkie gadżety okazały mi się jednak niepotrzebne, a problemem z tym soundbarem było to, że po każdym włączeniu trzeba zmienić źródło dźwięku na AUX, a dodatkowo, i to był największy mankament, że po 15 minutach, jeśli była cisza z komputera, no to on się wyłączał. No i efekt jest taki, że chciałem sobie coś poczytać, włączam muzykę i muszę znowu włączać soundbar. Miałem pomysł, który był dość prosty, choć być może naiwny. Miałem nadzieję, że po rozkręceniu uda mi się znaleźć jakiś EPROM i zmienić zachowanie tego urządzenia. Chciałem zwiększyć czas automatycznego wyłączania, a jeśli to byłoby możliwe, sprawić, żeby uruchamiało się od razu na wejściu AUX, choć to nie było aż tak krytyczne. Rozkręcenie tego urządzenia to była naprawdę przygoda. Początkowo miałem nadzieję, że może pod nóżkami są jakieś śrubki, ale nie. Zdjąłem też maskownicę z przodu, to również nic mi nie pomogło. Uchwyty na ścianę także nie skrywały żadnych tajemnic. Miałem nadzieję, że być może pod zaślepką guzików będą jakieś śruby, ale też nie. Tak więc, oglądając przez otwory to co widać wewnątrz, stwierdziłem, że być może te boki są przyklejone. Spróbowałem je spryskać PCC-15, nie wiem czy to coś pomogło, w każdym razie jak widać udało się wyrwać zaślepkę. Cześć, tu Konrad z przyszłości. Słucham tego swojego nagrania i bardzo się dziwię, jak strasznie sztucznie to brzmi. Proszę o trochę wyrozumiałości, kiedyś się może wyrobi. No cóż, maskownicę niepotrzebnie zdjąłem. To od razu ją oczyszczam i próbuję przykleić tak jak było. Przebarwienia, które powstały przy ściąganiu, udało się trochę zniwelować gorącym powietrzem. Elektronika wyjęta, teraz już z górki. Tak mi się wydawało. Po wyjęciu płytki posprawdzałem noty katalogowe wszystkich tych układów i udało mi się ustalić, że ten najdłuższy układ to wzmacniacz audio. Malutki, kilkunóżkowy scalak to cyfrowe radio, a największy układ scalony kwadratowy to mikrokontroler z wbudowanym bluetoothem. On w ogóle odpowiadał za sterowanie całym urządzeniem, za aktywację każdego wejścia i przez niego przychodziły sygnały audio. On także był odpowiedzialny za regulację głośności. Do samego mikrokontrolera nie znalazłem żadnego oprogramowania ani możliwości zaprogramowania go własnym wsadem. Koncepcja więc okazała się dość prosta i brutalna. Chciałem wylutować układ, połączyć wejścia AUX z odpowiednimi padami, które prowadzą do wzmacniacza. To trochę przyciąłem, bo chwilę mi zajęło prześledzenie, jak idą sygnały od wejść i którędy wychodzą.
Wzmacniacz także pomierzyłem i posprawdzałem to względem noty katalogowej, jak został podłączony. Teraz podłączyłem zasilanie, żeby posprawdzać, na których nóżkach pojawia się zasilanie dla układu. Żeby wzmacniacz działał, trzeba było dać mu stan wysoki na jedno z wejść. Oczywiście drut wziąłem za gruby, ale to mi specjalnie nie przeszkadzało. W tym momencie posprawdzałem, która nóżka której diody za jaki kolor jest odpowiedzialna. Podlutowuję sobie zasilanie dla tej diody. Wybrałem kolor zielony, tak jak było to fabrycznie. Do przekierowania sygnału audio wykorzystałem cieńsze druty, bo byłby problem, żeby się ładnie zmieściły. W tym momencie przetestowałem, czy wszystko działa i odkryłem, a właściwie usłyszałem bardzo wysokie piszczenie. Stwierdziłem, że być może to wynika z zasilania, dlatego tak na chybił trafił dołożyłem 2 kondensatory. Miałem na tyle szczęścia, że było to wystarczające, żeby przestać słyszeć ten cieniutki pisk. Wcześniej coś takiego pewnie też występowało, ale przez to, że była cyfrowa regulacja głośności i nigdy jej nie dawałem na maksimum, to tego nie wyłapałem. Dzięki tym 2 kondensatorom głośnik jest cały czas na maksimum i jest kompletnie bezgłośny. Nie słychać żadnego brzęku, szumu czy pisku, więc całą głośność sobie reguluję po prostu w systemie na komputerze.
Jakość dźwięku na żywo jest zdecydowanie lepsza. Tutaj słyszymy to, co zostało zarejestrowane przez telefon i jeszcze później skompresowane kilka razy, więc efekt nie jest rewelacyjny, ale na żywo daje radę.